Dzień dobry, serdecznie witam. Dzisiaj mamy 23 września i pojawiło się coś takiego. Operator systemu przesyłowego ogłasza okres zagrożenia. Pierwszy raz w historii mamy taki komunikat między godziną 19:20 i 20:21, czyli tak naprawdę między 19 a 20 jest zagrożenie okresu przesyłowego, czyli może zabraknąć energii elektrycznej. O co chodzi? Zobaczcie, w tym momencie mamy godzinę 14. Elektrownie wiatrowe produkują tylko 182 MW energii elektrycznej, ponieważ w Polsce nie ma wiatru. Fotowoltaika prawie 4 GW, dość dużo, ale wiemy, że w tej godzinie, czyli o godzinie 19 już fotowoltaiki nie będzie, a elektrownie cieplne tylko 16 GW. Wodne pozostałe bardzo mało. Jest wrzesień, okres przejściowy, chłód. Ludzie dogrzewają swoje mieszkania elektrycznie, ponieważ ciepłownie z braku węgla nie zaczęły jeszcze sezonu grzewczego, ale jest chłodno, jakoś trzeba się ratować. Trudno siedzieć w chłodzie i być przeziębionym. Ci, co mają pompy ciepła, a ma tych ludzi coraz więcej w Polsce, uruchamiają pompy ciepła. Wieczorem, wiadomo, wracamy ze szkół, z pracy i chcemy mieć nagrzane i nam tej elektroenergii tak po ludzku zabraknie. Zobaczcie, kiedyś szczyt energetyczny był, gdy pracowały zakłady produkcyjne. To było od godziny 7 rano do 15 godziny. W tym momencie największe zapotrzebowanie na energię jest około godziny 19:20. To zapotrzebowanie generują już nam domy. Nie fabryki, a domy, hipermarkety, centra handlowe. I tak po ludzku zaczyna nam tej energii brakować, a jeżeli zaczyna nam jej brakować teraz już we wrześniu, to pomyślcie, co będzie później w grudniu. Tak wygląda wyjaśnienie tego całego komunikatu. Ogłoszenie okresu zagrożenia nie ma wpływu na odbiorców energii elektrycznej, chyba że uczestniczą w rynku mocy jako jednostki redukcji zaopatrzenia. Czyli 20 stopień zasilania, to się chyba za komuny nazywało, teraz coś takiego już 23 września nastąpiło. Tyle istotnych informacji pokazujących, jak jest źle i jak pewnie będzie źle jeszcze. Druga istotna informacja, taka bardzo istotna dla Was wszystkich, bardzo dużo z Was o tym mi pisze, ale też wiem, że mało kto tak naprawdę o tym słyszał. Skarb Państwa połączył Orlen z Lotosem, połączone siły zostały częściowo sprzedane za granicą, a w tym momencie do tego wszystkiego Skarb Państwa dokłada PGNiG. PGNiG, czyli nasze zasoby gazu ziemnego, wszystkie kopalnie gazu, wszystko co znajduje się pod ziemią, odkryte i nieodkryte, całe te narodowe zasoby trafią w zasób, staną się własnością Orlenu. Orlen je pewnie kupi za nieduże, małe pieniądze, a potem ktoś sobie kupi Orlen, stanie się własnością udziałowcem Orlenu i my Polacy nasz polski gaz będziemy musieli sami sobie kupować poprzez zagranicznego pośrednika. Na ten temat bardzo dużo złego, a w dobry sposób mówi kanał Dla Pieniędzy. Film już obejrzało prawie 1 000 000 osób. Ja Wam link do tego filmu dam, bo naprawdę może Was to przerazić, ale też przekonać, że dzieje się coś złego. W tym momencie jesteśmy świadkami bardzo złych, negatywnych zmian, które następują w naszym otoczeniu i nie chciałbym być osobą, gdzie powiecie, że wiedziałem coś, a o tym nie mówiłem dalej, prawda? Bo myślę, że każda informacja jest potrzebna i każda taka informacja umożliwi po prostu każdemu z Was zobaczenie, zapoznanie się z materiałami i samemu wyciągnięcie z tego wniosków. Zapraszam do tej lektury, tak żebyście mieli świadomość, czy faktycznie te 15 milionów złotych każdego z nas, bo tyle stanowią mniej więcej dobra narodowe w ziemi, te postaci gazu, chcemy oddać w obce ręce. Najważniejsze w tym momencie zaczęło się, czyli mamy
brak energii elektrycznej o godzinie 19 do 21. W tym momencie, jak widzicie, bierzemy dużo prądu z Niemiec, ale wysyłamy ten prąd też do Czech, na Słowację i na Litwę. Prawdopodobnie to jest tak, że Czesi kupują niemiecki prąd przez Polskę, Słowacy kupują niemiecki prąd przez Polskę, Litwini kupują niemiecki prąd przez Polskę. My tylko pośredniczymy jako sieci przesyłowe, dostajemy trochę energii z Ukrainy, nie ma w ogóle energii w tym momencie przez Morze Bałtyckie. Importujemy 92 MW energii w tym momencie i została częstotliwość już obniżona. Wiemy, że jak brakuje energii w Europie, to częstotliwość jest obniżana, wtedy to zużycie jest troszkę mniejsze. Serdecznie dziękuję za uwagę, dziękuję za lajki. Do usłyszenia.